Jeśli ja stanę na czubku tamtej wiszącej skały, mam zamiar tam zejść i stanąć. Zobaczcie, tutaj jest tylko jeden zły ruch. Tutaj z moim kolegą wężem. Powiem wam, że nie jest dobrze. To jest olej. Tłuste. Tutaj normalnie cieknie ciurkiem. Weź ten samochód, dalej. Już jadę rowerem, ale kurwa. O, normalnie mi tutaj prawie kolana haczą o kierownicę. Tu jest ta szczelina groźnego. Właśnie jestem w drodze do Blue Mountains, do gór w Australii. Powiecie, dlaczego prowadzę i nagrywam? Jadę w korku. Aktualnie 30 na godzinę, także mogę sobie z wami pogadać. Wiecie, czego nie lubię w korkach? Jak jedziecie jakąś drogą ekspresową, gdzie nie można się zatrzymać i nagle chce wam się szczać. Ale to nie tak delikatnie, tylko tak fest i przyszło nagle. No i możecie się domyślić, że właśnie jestem w takiej sytuacji. Nie mam gdzie się zatrzymać, a lać mi się chce jak nie wiem. No i właśnie znajduję się w Katumbie, czyli miasteczku położonym w Górach Błękitnych. Tak, w Australii też są góry. I to nie byle jakie, bo najwyższy szczyt Australii jest nazwany Górą Kościuszko na cześć Polaka. Poza tym, to miejsce, w którym jestem, położone zaledwie 100 km na zachód od Sydney. Także każdy, kto jest w Sydney i ma trochę więcej czasu, to jest must see, to miejsce trzeba odwiedzić po prostu. Pokażę wam z drugiej strony, jak wygląda punkt widokowy. I to miejsce to wizytówka Blue Mountains. Widok na Trzy Siostry, bo taką nazwę noszą te góry. Nazwane według aborygenów, czyli ludzi, którzy pierwsi zamieszkiwali Australię. Góry boskie. Kolejny punkcik widokowy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Podejdę tylko bliżej. No i proszę. I właśnie dlatego te góry nazywają się Górami Błękitnymi. Ponieważ mają taką poświatę niebieską. A skąd ona się wzięła? No, wzięła się stąd, że jest pełno drzew eukaliptusowych, które pod wpływem ciepła i wilgoci i promieni słonecznych powodują właśnie taką niebieską poświatę, którą możecie dostrzec w tle. I stąd nazwa Góry Błękitne. Ernie bawi i uczy. Dobra, lecę dalej, bo chcę wam pokazać takie schody. Bardzo mega strome. Kolejki jak po bułki. I to są właśnie te schody, którymi się schodzi na dół. Są mega strome, nazywają się Giant Stairway. Schodzę już tymi schodami, naprawdę są mega strome. Tutaj jak ludzie schodzą, to trzymają się poręczy. I one się ciągną w dół i ciągną. Ja tutaj wszystkich wyprzedzam, bo ja tutaj schodzę tędy drugi raz. Czuję się jak na jakiejś pielgrzymce, tylko wspinaczkowej. Kurde, powiem wam, że jestem tutaj naprawdę drugi raz i pierwszy raz spotykam się z takimi tłumami ludzi. Zresztą ja ich wszystkich wyprzedzam prawą stroną. To wygląda z tej strony. Nice GoPro. It's not GoPro. It's Osmo Action 4. Lecimy dalej. Kurde, ale naprawdę tutaj nie ma miejsca jak idę. Przeciskam się między ludźmi. Patrzcie, co tu się dzieje. Proszę mnie przeprosić. Nie mogę z nimi. Tutaj w ogóle wariaty się tam wjechały, widzę. Ale na dziko. Przecież tam jest zagrodzone, tam nie można. Co oni tam robią? Hey guys, what you doing over there? You can't be there. You shouldn't be there. I'm kidding. Maybe I would jump over the fence as well.
Where you from? Poland. Poland. I'm recording some videos for friends, family. You? I'm from Pakistan. Pakistan. Cool. What's up? Dangerous city, I heard. Yeah, it is. If you're not careful. Oh, you need to be careful everywhere. Yeah. Later. Have a good one. A też sobie tutaj wejdę i o. Sorry mate. I takie widoczki. Tutaj już jest mniej ludzi, bo większość zatrzymała się na tamtym punkcie widokowym i stwierdzili, że oni odpuszczają. No, nie dziwię im się tak naprawdę. Tymi schodami się schodzi w dół i schodzi. Jest daleko. A stamtąd można dojść na wodospad z jednej strony w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim możecie dojść do kolejki. Zobaczcie, jak ludzie tam czekają w kolejce. Powiem tak, dobrze, że zawróciłem, bo tam bym wam za wiele nie pokazał. Tam bym musiał iść co najmniej godzinę, półtorej, żeby pokazać wam jakiś wodospad, który też nie jest jakiś wow, bo byłem już tam i nothing special. Jakby było coś super, poszedłbym i wam pokazał. Ale ja wolę nie tracić czasu, pojechać w jakieś miejsce naprawdę ładne i je pokazać. Zamiast jakiegoś pierwszego, lepszego wodospadu, który jest tutaj jak wiele innych. Takie tutaj można węże jadowite spotkać, zobaczcie. O, tutaj z moim kolegą wężem. Czy tu jakaś jaszczurka jest? Bardziej jakaś chyba jaszczurka. Dobra. Idę dalej, bo tu nie ma czasu. Ale ogólnie fajnie tutaj. Roślinność bujna, góry, natura. Tutaj w ogóle można spotkać kangury, bo w poprzednim odcinku nie wiem, czy zostało to zmontowane, ale mówiłem, że w Sydney nie ma kangurów. Otóż myliłem się, w Sydney kangury są, ale w takich miejscach jak właśnie góry błękitne, czy jakieś tam parki poza Sydney, tak jak byłem w tym Royal National Park, gdzie nocowałem 2 noce, tam mogłem spotkać kangury. Na moje nieszczęście nie spotkałem żadnego, ale to nic, bo ja wiem, gdzie znaleźć dzikie kangury i to też wam pokażę. Tylko że już w następnym odcinku, a jeśli nie w następnym, to w następnym. I tutaj postawiłem, zobaczcie, elegancko przy drodze. I co, nie może stać? Oczywiście, że może. Bez żadnych korków, płacenia i czekania, aż ktoś odjedzie. Słuchajcie, właśnie się zatrzymałem na chwilę zobaczyć, czy nic mi nie cieknie pod autem i powiem wam, że nie jest dobrze. Zobaczcie. Cały czas cieknie. I to nie, że jakoś... O Boże. No ładnie mi tam kapie. A to nawet nie stało koło jednej kropelki. Tutaj normalnie cieknie ciurkiem. Powiem wam, że jestem 2,5 godziny od Sydney. Mam nadzieję, że to się jakoś nie pogorszy. Z takim wyciekiem to ja jeszcze mogę jechać, bo mam pół bańki oleju w bagażniku, także dojechać dojadę, ale żeby mi się to bardziej nie pogłębiło, bo jak mi wypieprzy cały olej, to tak naprawdę nawet nie mam co zrobić. Będę uziemiony. Odjadę kawałek i chcę zobaczyć ten wyciek z bliska, bo tak pod autem to ja sobie mogę patrzeć. Nic tam nie widać. Dobra. Odjeżdżam. Sprawdźmy ten wyciek. No powiem wam, to nie wygląda jak kropelka i zobaczcie, tu cały czas mi kapie. To jest z klimatyzacji, to jest ok, bo to woda cieknie. Ale olej? Cholera, niedobrze. To jest olej. Tłuste. To jest z klimatyzacji. A to jest olej. To nie wygląda jak kropelka. To jest dosłownie mała kałuża. Dobra. W dupie z tym, jadę dalej. Muszę tylko palucha wyczyścić teraz. Taką drogą jadę w to miejsce. Dosłownie
trzęsie całą furą. Ale jak przyspieszę do 6 dych, to już jest dobrze, to już w ogóle nic, zero trzęsienia. A jak tylko zwolnię, to normalnie się czuję jak na jakimś statku, tak buja. A teraz proszę, 6 dych i cida. Kurde, rowerzysta niech. Zakurzyłem mu tam z tyłu w lusterku. O kurde, co tu się dzieje? Dotarłem. Stąd godzinka drogi z buta, dalej nie pójdę. Ale z buta też nie będę szedł. Mam pewien plan i zaraz go Wam pokażę. Miejsce, do którego zmierzam, to godzina drogi po płaskim terenie. Płaskim, może jakieś tam delikatne podjazdy, ale głównie taki żwir, jakieś szyszki, kamienie, nic szczególnego. Dlatego mój znajomy chciał wyrzucić rower. W sumie to rowerek, bo jego dziecko już nim nie jeździ, dawno wyrosło. Mówię, nie wyrzucaj, mi się przyda. I właśnie to jest ten moment, kiedy ten rower mi się przyda, bo mam zamiar nie iść z buta godzinę, a przejechać 20 minut i go gdzieś zostawić później pod jakimś koszem. Niech zabiorą, a może ktoś go naprawi, da dzieciakowi na komunię. Zaraz go Wam pokażę, jak wygląda. Wygląda tak, jest to naprawdę malutki rowerek. Jak na dziecka. Nie wiem, czy na komunię miałem. Kurde, to jest faktycznie malutki rowerek. Trochę taki BMX bym powiedział, zobaczcie. I w tym kolorze, ale się on dobrze prezentuje. Muszę tylko napompować kółka, bo tutaj jest kaszanka. I tu też jest kiepsko. Najgorsze jest to, że siodełko jest na takiej wysokości i to już jest maksimum, wyżej tego nie dam. Także pompuję kółka i zaraz widzimy się w trasie. Tutaj mam taką pompkę elektryczną, którą pompowałem materac. A teraz napompuję koła w rowerze. Dobra, dałem 2,5 bara, żeby nie były też za twarde, bo nie jadę po asfalcie, tylko po miękkim terenie. Nie musi być dużo powietrza. Nawet im mniej, tym lepiej. Byle na flaku nie jechać. Jeszcze tylnia. Dobra, jest 2,5 bara. Opony nie wywaliło w powietrze. Także zakręcam korek i ruszam. Jebać ten samochód, dalej już jadę rowerem. Ale kurwa. Wypieprzyłem się. Ten siodełko jest za nisko. I z górki miałem, także nie ma co się tłumaczyć. Wywaliłem się, to wywaliłem. Dobra, powiem tak. Z buta szedłbym godzinę. A rowerem, nie wiem, z 20 minut max. Czy nie jest szybciej? Jest. Będzie idealnie, bo akurat na zachód słońca tam dojadę, więc będą fajne widoczki. Puścimy też drona i zobaczymy, jak to wygląda. Jest godzina 18 zaraz. Jestem ciekaw, czy jest tam dużo ludzi. To nie jest jakieś mega popularne miejsce, też trzeba je wyszukać, żeby tam dotrzeć. 40 minut od Katumb. Główną atrakcją są Katumby i tam jest najwięcej właśnie turystów. A tutaj jak ktoś ma naprawdę więcej czasu, jest może 2-3 dni, to wtedy tutaj przyjedzie. A jak ktoś tylko na jeden dzień, żeby zobaczyć Blue Mountains, to tutaj na pewno nie przyjedzie. Kurde, teraz mam pod górkę. No i tak można sobie podróżować. Czujecie? Oczywiście, że nie, ale ja czuję świeże powietrze, zapach lasu, roślinności.
Zaraz się znowu wywalę. Nie. Powiem wam, normalnym rowerem to jak prawdziwy żeglarz, bez trzymanki. Ale tym mam jedną rękę na kierownicy, bo drugą trzymam kamerę i ledwo się prowadzi ten rower. Zresztą było widać, jak się wypieprzyłem. O, idzie jakaś grupka ludzi, patrzy na mnie jak na idiotę, ale mam to w dupie. Sorry guys! Thanks a lot! No. I jedziemy, i co? Co jak co, ale godzinę zaoszczędzam jadąc tym rowerem. Normalnie mi tutaj prawie kolana haczą o kierownicę. Tutaj nie ma żadnych przerzutek, biegów czy hamulców w kierownicy. Tutaj jak w starym składaku normalnie się hamuje pedałami. I to jest piękne w takich rowerach. Wiecie co jest piękne w nich? To, że się nie psują. Wystarczy tylko wymieniać dętki i jeździć. Zobaczcie jak to wygląda, kozacko. Ten rower nigdy nie miał takiej wycieczki, jakiej doznał dzisiaj. Dotarłem, zajęło mi to tylko 23 minuty rowerem. Był to świetny pomysł, naprawdę. Zaoszczędziłem co najmniej godzinę drogi, porównując do wędrówki pieszej. No powiem wam, robi wrażenie. Robi wrażenie. Te góry Blue Mountains naprawdę są rozległe. One są 100 km od Sydney, a powierzchniowo chyba są nawet dużo większe niż całe Sydney. Mam zamiar zejść tam niżej, a stamtąd można zejść jeszcze niżej. No powiem wam, zobaczcie, tutaj jest tylko jeden zły ruch i lecisz w przepaść. Tu nie ma żadnych zabezpieczeń w postaci jakichś barierek, płotów, czegokolwiek. To jest po prostu dzika przyroda. Tutaj tak ma być i tutaj tak jest. Dlatego stojąc w takim miejscu, nie wiem ile to jest metrów od poziomu morza, ale stąd widzę korony drzew i one są naprawdę malutkie, więc domyślam się, że jest tutaj wysoko. Myślę, że taki pałac kultury to tutaj, może jestem na takim czubku Pałacu Kultury, a może jestem nawet wyżej. Nie wiem. Musiałbym poczytać w internecie, żeby wam nie skłamać, a nie chcę też gadać głupot. Nie ma opcji, żebym stąd uciekł przed zachodem słońca. Zostaję tutaj do końca i muszę wam to nagrać. Czy widzicie tą skarpę na wprost was? Ona nosi nazwę Hanging Rock, czyli wisząca skała. Taką nosi nazwę na Google Maps. No i nic dziwnego, bo zobaczcie, tam jest szczelina. To tak naprawdę, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt lat i to może się osunąć na dół. Mam zamiar tam zejść i stanąć na czubku tej skały. Jeśli ja stanę na czubku tamtej wiszącej skały, to ja naprawdę będę hardcorem. Na samą myśl mam trochę kisiel w majtkach, bo wiem, że stąd to jeszcze wygląda jako tako, ale jak będę tam na dole, szerokość tego czubka myślę, że może 2 stopy to jest szerokość, czyli ile? 50 cm i dookoła nie ma nic. Tam jest normalnie przepaść. Tu jest ta szczelina. No, trzeba przeskoczyć i tak, ale nie powinno być nic groźnego. O, prawie czapkę zgubiłem. Jak tylko przeskoczyłem, to wiatr zawiał mocno w przeciwnym kierunku. No i dobra, patrzcie, wchodzę na czubek.
wchodzę na czubek. I powiem wam, że już jest grubo. Tu już jest grubo. O kurde, jeszcze wieje strasznie mocno. Zobaczcie to. Zobaczcie, jestem na czubku. Słuchajcie, jak ja już się cieszę, że zszedłem z tej skały i w ogóle, że udało mi się na nią wejść. To jest dla mnie coś niesamowitego. Ale uwierzcie, majtki mokre. Dlatego nie polecam tego robić. Ja tam ryzykuję swoim życiem, ale wy swoim nie ryzykujcie, jeśli je szanujecie bardzo mocno. Ale jak się cieszę, że tam wszedłem, nie macie pojęcia. Zanim w ogóle wyleciałem do Australii, ja już miałem upatrzone to miejsce. Ja już sobie powiedziałem, że ja chcę tam postawić nogę. I teraz jest ten dzień, w którym jestem w tym miejscu i w którym postawiłem nogę na czubku Blue Mountains, na czubku Gór Błękitnych. I jeszcze z takim pięknym zachodem w tle, to jest w ogóle coś niesamowitego. Brak słów, aż złapałem zadyszkę. I ktoś mi powie, że życie nie jest piękne. Jest piękne, tylko wszystko zależy od ciebie, jak je sobie ułożysz. W takim ładnym miejscu tutaj siadam sobie i zrobię jakiś lunch, bo już jest godzina 19:20. Głodny jestem, nie ukrywam. Jeszcze będę musiał wracać tym rowerem, jeśli mi nikt go nie zakosił, bo żadnego tam zapięcia nie miałem. Także mam nadzieję, że jest. A jeśli nie ma, no to będę godzinę szedł z buta. Trudno. Życie. Dobra, robię sobie pół godziny przerwy i wracam do fury. Zobaczcie, jak jest pięknie. Kolacyjka z takim widokiem. No nikt mi nie powie, że nie jest dobrze. A z drugiej strony moja fura, którą tutaj przyjechałem w to piękne miejsce i zrobiła dobrą robotę. Właśnie wróciłem do auta. Jestem w tym miejscu, w którym pompowałem rower. No i zostaję tutaj na noc. Nie chce mi się już nigdzie jechać, szukać jakiejś miejscówki. Po prostu takiej mam tutaj i tyle. Co prawda jest już ciemno. Słońce zaszło z pół godziny temu. Ale tutaj jeszcze widziałem takiego busa porzuconego. Nie wiem, ile on tutaj czasu już stoi, ale jest dosłownie 50 metrów ode mnie. Także podejdziemy i go pokażę, póki jeszcze widać cokolwiek. To jest jakiś autobus i to chyba piętrowy, bo jest naprawdę wysoki. A tu w ogóle ktoś mieszka. Kurde, ale wysoki bus, co to jest? Ja pierdzielę. Jak z Mad Maxa. No jestem w szoku, naprawdę. On jest mega wysoki, to jest piętrowy autobus. Halo. Kurde, ale tu miejsca. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Ja pierdzielę, co to jest? Czy to wygląda jak jakaś ciuchcia? Naprawdę to robi robotę. To jest mega wysokie. Jak widzicie to, jak podejdę, to będę może na wysokości tego grilla. Jak tak bym miał obstawiać, to tutaj jest ze 4 metry wysokości. Zobaczcie. Kolejny dzień, poranek. U was minęło tylko kilka sekund, a u mnie cała noc. Ten rower zrobił wczoraj naprawdę świetną robotę. Dzięki niemu zaoszczędziłem co najmniej godzinę czasu. No i głupio byłoby wyrzucać go. Mój znajomy dał mi, ponieważ jego syn już jest
dużo większy. Nie potrzebuję takiego malutkiego rowerka dla 8-latka. No i niepotrzebny był mu ten rower, także zabrałem. Mi się przydało. No ale po co mi ten rower teraz? Zrobił swoją powinność i już go nie potrzebuję. Ale tak o, napompowałem opony. Powietrze nie schodzi, trzyma się z tyłu, jak i z przodu. Wpadłem w takim razie na pomysł, skoro to jest dobry rower, dlaczego by tutaj go nie zostawić gdzieś pod drzewem? Ktoś by użył. Przecież jaki to jest fan, to jest zajebista zabawa. Także zobaczcie, wpadłem na pomysł, że napiszę tutaj taką kartkę Take me for a ride. Czyli, że można go sobie wziąć na przejażdżkę, wypożyczyć i oddać w to samo miejsce. I słuchajcie, ja mam zamiar go wziąć i postawić gdzieś tutaj. I niech komuś służy. I to nie jest, że ja śmiecę. Tu nie śmiecę. Ja chcę przyjechać za rok w to samo miejsce i wziąć ten rower i jeszcze raz pojechać w ten piękny lookout. No i dobra. I co gdybym postawił ten rower gdzieś tutaj? Chyba nic się nie stanie. O. No i teraz zobaczcie, tutaj jest te wejście. Tędy się idzie autem, już dalej nie wiedziecie, i tam się idzie na lookout. Godzinę czasu się idzie. A tutaj stoi rower. Take me for a ride. No i co? Powiedzcie mi, że to głupi pomysł. Myślę, że zajebisty pomysł. Zamiast iść godzinę, pół godzinki rowerkiem, odstawić w miejsce, no przecież to zajebista zajawka. Stawiam ten rower tutaj. Panie na początku powiedziały, że to zły pomysł, ale jak powiedziałem, jaki to jest pomysł, że mam na celu zostawić ten rower dla kogoś, żeby go wziął, pojechał nim, wrócił, odłożył w te same miejsce. Powiedziała, że w sumie to nie jest głupi pomysł. Także zostawiam ten rower.